Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Witam was serdecznie. Ogólnie to wam dzisiaj powiem, że zamiast właśnie tego materiału, no to planowałem zrobić dla was recenzję trylogii Stalkera na konsolę, no bo ta trylogia dopiero co wyszła. Natomiast w międzyczasie stało się coś bardzo ważnego. Otóż jeżeli interesujecie się konsolami, no to na pewno słyszeliście o nadciągającym, ulepszonym modelu PlayStation 5 zwanym PS5 Pro. Na ten temat już było w internecie bardzo wiele plotek i to od dawna. Niektóre były bardziej prawdopodobne, a inne były totalnie całkiem głupie, jak na przykład, że każda gra będzie działać w rozdzielczości 8K. To jest oczywiście totalnie bez sensu. I dziś chciałbym, żebyśmy o tym PS5 Pro sobie porozmawiali. Pewnie wielu z was teraz powie, no ale Godlike, o czym ty chcesz w ogóle rozmawiać, skoro ta konsola w ogóle nie została zapowiedziana i ty nic na ten temat nie wiesz. Otóż, drodzy widzowie, jeżeli oglądacie moje filmy, no to na pewno wiecie, że ja nie robię materiałów o jakichś gówno spekulacjach, tylko staram się właśnie jak najbardziej opierać o konkretach i zajmuję się tematem dopiero jak już coś konkretnego na ten temat wiemy. I w tym przypadku też tak jest. Dosłownie parę dni temu miał miejsce taki ogromny i de facto oficjalnie już potwierdzony wyciek specyfikacji nowej konsoli PlayStation 5 Pro. Dzięki temu wyciekowi dowiedzieliśmy się bardzo konkretnych informacji o nowej konsoli Sony, a w szczególności specyfikacji oraz o istnieniu technologii rekonstrukcji obrazu konkurencyjnej dla chwalonego na komputerach DLSS. Co konkretnie o tym sprzęcie wiemy i czym nowe PlayStation 5 Pro może nas zaskoczyć? Tego dowiecie się już za chwilę, zapraszam. Na początek chciałbym wam powiedzieć, skąd my w ogóle mamy te informacje i dlaczego ja te informacje traktuję jako pewniaki, no bo wiem, że pewnie niektórzy z was są bardzo właśnie sceptyczni co do tego, co zostało ujawnione. Otóż pierwsze informacje o specyfikacji nowej konsoli Sony pojawiły się już jakiś czas temu, było chyba w tamtym roku, natomiast to były informacje jedynie szczątkowe, teraz otrzymaliśmy prawdziwą bombę. Parę dni temu na taki inny kanał na YouTubie o nazwie Moore's Law is Dead wleciał filmik z rzekomą specyfikacją nowej konsoli. Ja tego kanału nie będę wam pokazywał, bo jeszcze się ten facet będzie do mnie spinał, a i zresztą naprawdę ten kanał nie jest tak w zasadzie ważny, bo ta osoba właśnie z tego kanału Moore's Law is Dead została już kilkukrotnie przyłapana na zmyślaniu różnych tam specyfikacji, różnych pierdół właśnie dla klików. Informacji tych jednak było zaskakująco w tym materiale dużo. Dowiedzieliśmy się tam m.in., że ma być jakaś nowa technologia rekonstrukcji obrazu, a konsola miałaby też zaoferować dużo większą wydajność w śledzeniu promieni. No więc skoro ten koleś często ściemnia, no to spytacie mnie pewnie, skąd mam pewność, że to nie jest fake. Otóż z dwóch powodów. Po pierwsze, chwilę po tym, gdy to właśnie info wleciało na kanał tego typka, no to odezwała się inna osoba, która to w konsolach jest mocno znana, a mianowicie pan Tom Henderson. Jeżeli ktoś się interesuje konsolami, jeżeli ktoś się interesuje technikaliami, no to tego faceta pewnie zna. Ten koleś jest bardzo wiarygodny, on już wielokrotnie podsyłał takie poufne informacje na temat właśnie gier, jak i technikaliów, no i chyba zawsze te informacje się sprawdzały. I teraz ten facet napisał, że on ze swojej strony może potwierdzić właśnie wszystko to, co zostało ujawnione na tym kanale na YouTubie i dodał do tego też coś od siebie. Napisał m.in. o tym właśnie, jak będzie szybki procesor w tym nowej konsoli oraz o wydajności pamięci. Ja temu kolesiowi wierzę, bo ja wiem, że on jest wiarygodny, natomiast niektórzy z was pewnie nie, no i wcale się nie dziwię, bo go po prostu nie znacie. Natomiast jest coś jeszcze, co ten wyciek w 100% potwierdza. Otóż włodarze korporacji Sony dosłownie przed chwilą odpalili u siebie wewnętrzne śledztwo w sprawie właśnie ujawnienia specyfikacji sprzętu i szukają właśnie tego, kto się tego dopuścił. Do tego się też mówi, że oni są naprawdę mocno wkurzeni i przy przyszłych konsolach, przy przyszłych sprzętach mają zamiar ograniczyć dostęp do dokumentacji sprzętowej w przyszłości. No i teraz zastanówmy się na chwilę. Gdyby to był fake, gdyby to było wszystko nieprawdziwe, zmyślone, to po co Sony miałoby się tak wkurwiać i podejmować jakieś kroki w celu znalezienia tego, kto do tego wycieku dopuścił, no nie? Tym samym właśnie Sony, odpalając u siebie takie śledztwo, potwierdziło prawdziwość tej informacji. I skoro już wiemy, że jest to wyciek w 100% prawdziwy, to przejdźmy sobie do analizy informacji i sprawdzenia tego, co PlayStation 5 Pro będzie miało i co to dla nas też będzie oznaczać. I tutaj na wstępie ja wam jeszcze jedną rzecz zaznaczę. W wycieku jest mnóstwo informacji technicznych, natomiast nie było żadnej informacji na temat wyglądu konsoli. Obecnie nikt nie wie,
jak ta konsola będzie wyglądać, czy będzie podobna do obecnego PS5, czy też w ogóle nie. Każdy, kto w internecie twierdzi, że wie, jak to PlayStation 5 Pro wygląda, nie wiem, jakaś strona, jakiś tam inny youtuber, to po prostu kłamie. My obecnie znamy tylko specyfikację i na tej specyfikacji właśnie się będziemy opierać. A więc jaka jest to specyfikacja? No powiem wam, że jest ona ciekawa, chociaż nie ubyło się tutaj bez niespodzianek. Zacznijmy może od jednego z najważniejszych komponentów konsoli, czyli procesora. I ten procesor, co może was naprawdę zaskoczyć, ma być dokładnie ten sam jak w standardowym modelu PlayStation 5, czyli ma być jednostką 8-rdzeniową od firmy AMD o zmiennym taktowaniu do 3,5 GHz. No i teraz pewnie wielu z was powie w ogóle, co? Dlaczego ten procesor ma być taki sam właśnie jak w tej starej konsoli? Gdzie tu jest w ogóle sens? Przecież ten PlayStation 5 Pro, ten ulepszony model, miał być mocniejszy od tego zwykłego, więc gdzie tutaj jest w ogóle sens wkładania tego samego procesora? Otóż procesor w tym podstawowym modelu PlayStation 5 jest już mocny. Bardzo podobnych procesorów używa się na komputerach wysokiej wydajności i to z powodzeniem. Poza tym taki sam procesor na konsoli i na komputerze będzie się też sporo różnił wydajnością. Jak to jest możliwe? Otóż kiedyś my już sobie o tym rozmawialiśmy na kanale. Tak zwane interfejsy programistyczne na konsolach są dużo lepiej zoptymalizowane niż na komputerach, bo nie muszą brać pod uwagę występowania różnych modeli sprzętu. Na komputerach na przykład mamy nawet kilkaset modeli procesorów, które jakaś tam gra obsługuje. Na konsoli procesor jest po prostu jeden i zawsze będzie ten sam, więc każdą grę można skroić dosłownie pod ten konkretny sprzęt. Dzięki temu właśnie nawet żałośnie słaby procesor w PlayStation 4 osiągał całkiem dobrą wydajność, a ten z PlayStation 5 jest jeszcze wielokrotnie mocniejszy. Reasumując, procesor w PlayStation 5 Pro ma zostać ten sam i to głównie dlatego, że mocniejszy po prostu niekoniecznie jest potrzebny. Co tutaj jest ciekawe, to jest fakt, że pomimo, że procesor zostaje dokładnie ten sam, to w niektórych przypadkach ma być wydajniejszy niż ten PlayStation 5. Otóż tutaj znany nam już pan Henderson wspomniał przy tym, że PlayStation 5 Pro ma mieć możliwość uruchomienia tak zwanego opcjonalnego trybu wysokiej wydajności procesora. I ten tryb pozwalałby podkręcić procesor o jakieś 10%, czyli gdzieś tak do 3,84 GHz, ale nie bez kosztów. Otóż jeżeli ten tryb by się włączyło, to miałby on wpływ na obniżenie wydajności układu graficznego o jakiś 1%. Więc w tym przypadku Sony, że zastosowało taką samą jednostkę, to nadal tutaj pozostawiło taką specjalną furtkę producentom gier, którzy z jakiegoś powodu właśnie chcieliby mocniejszego procesora do jego użycia. Decyzję właśnie tą, czy ten opcjonalny tryb wysokiej wydajności procesora włączać, pozostawiono deweloperom i bardzo dobrze, bo to właśnie deweloperzy tworząc gry najlepiej będą wiedzieli, czego potrzebują. Tutaj myślę, że to jest bardzo sprytny właśnie krok panów Sony. Myślę, że znakomita większość gier w ogóle nie będzie korzystać z tego dodatkowego trybu. Natomiast fajnie, że taka furtka jest i niektóre gry mogą z tego skorzystać. Ogólnie rzecz biorąc, ten procesor powinien poradzić sobie z grami zarówno w 30, jak i 60 klatkach na sekundę, no czyli w zasadzie będzie wystarczający dla 99% graczy. Ale no właśnie, jest jeszcze ten 1% graczy. I ten 1% graczy on sobie lubi grać właśnie w 120 klatkach na sekundę. Takich gier co prawda na konsolach nie ma dużo, ale one nadal są. Myślę, że ci gracze właśnie będą mogli się czuć brakiem upgrade'u procesora zawiedzeni, bo o ile w tych standardowych zastosowaniach, tych 30-60 klatkach będzie wszystko w porządku, no to przy 120 fps nawet taka jednostka z PS5 może zacząć się dławić i o tym entuzjaści powinni niewątpliwie pamiętać. Jeżeli jednak nie gracie gry w 120 fps, to najprawdopodobniej nie zrobi wam to żadnej różnicy. Kolejny ważny komponent konsoli to jest sama pamięć. W obecnym PlayStation 5 mamy 16 GB takiej bardzo szybkiej pamięci GDDR6, która co ważne jest wspólna zarówno dla karty graficznej, jak i dla procesora. Jeżeli znacie się na komputerach, to pewnie wiecie, że na komputerach karta graficzna ma swoją pamięć i mamy też osobną pamięć systemową. W konsolach jest inaczej, w konsolach ta pamięć jest wspólna. Ile będzie miało pamięci nowe PlayStation 5 Pro? No tutaj chętnie wam powiedział, natomiast my tego akurat jeszcze nie wiemy, bo tego po prostu nie ujawniono. Nie wiemy, czy nadal będzie to 16 GB, która w sumie obecnie jest w miarę wystarczające, czy też twórcy pokuszą się o powiększenie tej wartości na jakieś 20 GB, czy nawet 24.
No tego jeszcze nie wiemy. Ale wiemy za to co innego, mianowicie, że sama pamięć będzie w PlayStation 5 Pro szybsza. Tak jak mówiłem, w obecnym modelu PlayStation 5 mamy 16 GB pamięci i ta pamięć ma przepustowość 448 GB na sekundę. W PlayStation 5 Pro natomiast mamy mieć pamięć o przepustowości 573 GB na sekundę, czyli jest to całe 28% więcej niż w tym standardowym modelu. To jest oczywiście sporo szybciej, natomiast do tego pewnie, jak pamiętacie, ja już mówiłem, że ta pamięć w tym standardowym modelu była naprawdę szybka. Teraz mamy mieć do tego prawdziwego demona prędkości i to robi wrażenie. W tym przypadku ma być nawet szybciej niż w Xboxie Series X, którego przepustowość pamięci wynosiła 560 GB. I teraz niektórzy z Was pewnie powiedzą, że w sumie co to daje? Będzie szybciej niż na Xboxie Series X, natomiast co to za różnica, skoro na tym Xboxie, mimo że miał właśnie szybszą pamięć, no to te gry jakoś wcale lepiej nie działały, no nie? Otóż na Xboxie był taki myk, że ta pamięć była podzielona na dwa segmenty różnej prędkości. Stąd też wynikały trudności z uzyskaniem właśnie większej wydajności, ale to już jest temat na inny materiał. Nam pozostaje tylko stwierdzić, że pomimo, że nie znamy jeszcze ilości pamięci w nowej konsoli, to jej prędkość robi wrażenie i z pewnością pomoże w uzyskiwaniu lepszej wydajności w grach. Dzięki też temu, że ta pamięć nie jest podzielona jak na Xboxie, to będzie dużo łatwiej tą dodatkową wydajność uzyskać i tak właśnie powinno być. No dobra, to jest wszystko fajne, natomiast nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o najważniejszej części, czyli o układzie graficznym. Tutaj w tym przypadku będzie nie tylko dużo szybciej, ale i będzie też mnóstwo nowości, które z pewnością się Wam spodobają. Dobra, zacznijmy od porównania czystej mocy. I tutaj według wycieku od pana Hendersona mamy dużo różnych informacji, między innymi mamy tutaj też taką liczbę tak zwanych teraflopsów, która przedstawia taką ogólną wydajność układu graficznego. Ta liczba też jest znana właśnie w przypadku PlayStation 5 i niestety od razu wiele ludzi bierze ją za wyznacznik czystej wydajności. Mnóstwo osób z internetu po prostu w takim przypadku bierze te dwie liczby, czyli w tym przypadku PS5 będzie to 10,3 teraflopsa, w przypadku PlayStation 5 Pro będzie to aż 33,5 teraflopsa. No i z tego by nam nagle wyszło, że układ graficzny w PlayStation 5 Pro jest trzykrotnej wydajności od tego z PS5. Czy to jest możliwe? No oczywiście, że to jest niemożliwe i wyszły nam tutaj po prostu pierdoły. Te jednostki, te teraflopsy, one nie są miarodajne, jeżeli chodzi o porównywanie wydajności układów graficznych, bo one potrafią się znacznie różnić w zależności od technologii, w jakiej taki układ został wykonany. Nigdy więc nie róbcie takiego błędu właśnie, nigdy nie porównujcie tej liczby pomiędzy różnymi układami, bo wyjdą nam właśnie takie głupoty jak tutaj. Jeżeli gdzieś w internecie przeczytaliście, że właśnie będzie 3 razy szybciej, bo te teraflopsy wynoszą 3 razy tyle, to są debilizmy, nie wierzcie w to. No dobra, w takim razie jeżeli temu nie można wierzyć, to jak można porównać wydajność takich dwóch różnych układów? Tutaj na szczęście pan Henderson nam podał dużo więcej innych, bardziej wiarygodnych danych i to właśnie na tych danych się oprzemy. Według niego układ graficzny powinien być, jeżeli chodzi o taką czystą moc, około 45% szybszy od tego z PS5 i tutaj Wam mogę z doświadczenia powiedzieć, że jest to moim zdaniem liczba naprawdę wiarygodna. Ten nowy układ jest oczywiście wykonany w nowocześniejszej architekturze, do tego ma mieć sporo więcej tych jednostek wykonujących, które odpowiadają za operację i moim zdaniem te 45% to jest jak najbardziej wiarygodne, myślę, że tego możemy oczekiwać. W przypadku kart graficznych czysta moc to jest jednak nie wszystko i tutaj z pewnością parę słów do powiedzenia mają chociażby posiadacze kart AMD na komputerach, które to są naprawdę wydajne, natomiast one nie radzą sobie z nowymi technologiami jak na przykład Ray Tracing. No i pewnie wiecie, do czego ja tutaj już zmierzam. Tak, PlayStation 5 Pro ma nam zaoferować nową wydajność w Ray Tracingu, no i to naprawdę nową, bo według danych karta graficzna w PlayStation 5 Pro ma sobie radzić z Ray Tracingiem od 2 do nawet 4 razy lepiej niż ta z PlayStation 5. Teraz pewnie spytacie, czy to jest możliwe, no bo to jest naprawdę duża liczba, a ja Wam odpowiem, że jak najbardziej. Według najnowszych informacji, które wyciekły już też po wpisie Hendersona, układ graficzny w PlayStation 5 Pro ma korzystać z najnowszej architektury od AMD, która nazywa się RDNA 4. Ja się tutaj nie będę zagłębiał w szczegóły, bo to jest dość skomplikowane, natomiast oprócz tego, że ma być oczywiście wydajniej,
to ta architektura zapewnia też znacznie wydajniejsze i takie wyspecjalizowane jednostki do ray tracingu właśnie. Dzięki tym jednostkom możemy liczyć na właśnie dużo częstsze wsparcie śledzenia promieni w grach i dużo niższym kosztem. Dotychczas co prawda w jakichś tam grach wsparcie to było, natomiast na prawdziwy pokaz ray tracingu mogliśmy liczyć tylko w grach ekskluzywnych od Sony. Dzięki tym poprawkom, dzięki tym nowym jednostkom, które są zawarte w układzie graficznym PlayStation 5 Pro, moim zdaniem możliwe, że będziemy mogli mieć ray tracing w bardzo wielu tytułach i to nie tylko od Sony. To jest naprawdę fajne i to na pewno moim zdaniem zapewni w niektórych grach opad szczęki. No dobra, nowa karta graficzna będzie dużo wydajniejsza od poprzednika, no i to jest oczywiście fajne, natomiast powiem wam, że nie to w tym przypadku akurat jest najciekawsze. No wiadomo, fajnie ray tracing, tak, wiadomo, rozdzielczość większa i w ogóle, ale z grami obecnie na konsolach mamy jeden problem. Otóż jeżeli oglądacie recenzje na moim kanale albo sami też gracie we wiele gier, no to pewnie spotkaliście się z takim określeniem jak rekonstrukcja obrazu albo upscaling. O tym, o co tutaj chodzi w tej rekonstrukcji i o czym to w ogóle jest, opowiedzieliśmy sobie już w innym materiale, do którego obejrzenia oczywiście was serdecznie zachęcam. W tym filmie ważne jest, żebyście wiedzieli, że taka technologia rekonstrukcji obrazu ma za zadanie poprawić obraz, nie zwiększając przy tym wymagań w grach. I niestety, jak sobie już powiedzieliśmy wielokrotnie na kanale, w dużej mierze niestety tego obrazu nie poprawia. Na PC-tach takie technologie są w zasadzie dwie. Jest to DLSS, który działa całkiem nieźle, oraz FSR. Na konsolach używa się tylko jednej z nich, czyli tej właśnie FSR, a ona, no co tu dużo mówić, ona jest po prostu chujowa. Na ekranie teraz możecie sobie zobaczyć, jak wiele artefaktów, czyli takich widocznych błędów w obrazie, ta technologia FSR powoduje, jak to wszystko przez tego FSR-a rozmywa się w taką obrzydliwą gównianą papkę. Ogólnie rzecz biorąc, z tych wszystkich gier, które ja testowałem, niemal każda gra, która ma ten FSR, wygląda gorzej z tym FSR-em niż bez, a przypadki, gdzie nawet przy użyciu tej technologii jest nieźle, są niestety naprawdę rzadkie. Ogólnie rzecz biorąc, ten FSR psuje nam po prostu obraz w grach na konsolach i niestety zdarza się to coraz częściej. No i tutaj nam Sony zrzuca prawdziwą bombę na głowę o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution, czyli PSSR. Jest to nowa technologia zawarta właśnie w PlayStation 5 Pro i dokładnie tak jak FSR oraz poprzednia technologia Sony o nazwie Checkerboard, jest to sposób rekonstrukcji obrazu. Co warto zaznaczyć, ta technologia ma być dużo nowocześniejsza niż właśnie ten FSR i ma być pozbawiona jego problemów. Informacji na temat szczegółów mamy niestety tutaj bardzo niewiele, natomiast z tego co widać, to PSSR ma być technologią opartą o sztuczną inteligencję, czyli w sumie tak jak konkurencyjny i całkiem nieźle działający DLSS, o którym ja już wspominałem i który jest na komputerach. Jednak ten nowy PSSR ma mieć tutaj jedną dużą przewagę nad konkurencją. Otóż według wycieku ta technologia nie będzie wymagać dostosowania do konkretnych gier i może działać od razu we wszystkich grach bez większego problemu. Do tego docelowo ma też zastąpić obecne niedoskonałe metody wykładania krawędzi w grach oraz ma mieć też pełne wsparcie HDR. Czyli ma być to taka technologia kompleksowa, która rozwiąże wiele obecnych problemów w grach na konsolach. Ona poprawi obraz bez zmiany go w rozpaćkane gówno, jak zamienia właśnie FSR, wygładzi nam krawędzie i do tego to wszystko będzie działać właśnie z HDR. Jakby tego było mało, to jeszcze użycie tej technologii ma pozostać niemal bez żadnego wpływu na wydajność, a to dzięki zaimplementowaniu właśnie tej technologii bezpośrednio do bebechów oraz systemu konsoli. Dzięki temu właśnie narzut na wydajność ma być minimalny. I moim zdaniem, ja wam powiem, że to jest najważniejszy właśnie punkt nowego PlayStation 5. Nie ten procesor, nie ta pamięć, nie ta karta graficzna, tylko właśnie ten PSSR to jest moim zdaniem najważniejsze. Ta technologia może mieć naprawdę ogromny wpływ na jakość obrazu w grach i od tego, czy będzie dobrze zrobiona, naprawdę bardzo dużo zależy. W ostatnich latach ta jakość obrazów w grach niestety potrafiła mocno kuleć. Miejmy nadzieję, że ten PSSR będzie właśnie remedium na te problemy. Oprócz tych wszystkich fajnych nowości mamy też w PlayStation 5 Pro otrzymać akcelerator sztucznej inteligencji. I to ja wiem brzmi tak w ogóle kosmicznie, tak? Akcelerator sztucznej inteligencji, w ogóle kosmos. Do czego taki układ służy? No, on może służyć tak naprawdę do bardzo wielu różnych rzeczy,
On może służyć na przykład do generowania odpowiedzi NPC-ów w grach, jak z nimi rozmawiamy na bieżąco. Może też służyć na przykład do naśladowania głosu jakiejś postaci i tak dalej. Natomiast obecnie my nie wiemy, czy on będzie w ogóle dostępny dla deweloperów, czy też jego działanie będzie właśnie w całości przeznaczone na potrzeby wspomnianego już PSSR. Bo tak jak mówiłem, ten PSSR korzysta ze sztucznej inteligencji. Nie wiemy tak naprawdę, czy w ogóle będzie można z tego akceleratora korzystać osobno. I z tego też powodu nie będziemy się w ten temat bardziej zagłębiać, bo nie wiemy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje na temat tego akceleratora AI, no to ja Wam oczywiście je przybliżę. Ok, na temat PlayStation 5 Pro wiemy już naprawdę dużo. Pozostają nam tylko w zasadzie takie jakieś pierdy typu tam właśnie wygląd konsoli, ale oprócz samej specyfikacji pozostała nam jeszcze jedna ważna kwestia, a mianowicie kiedy tego PlayStation 5 Pro możemy się spodziewać. I to na szczęście mogę Wam powiedzieć od razu, że już wiemy. Otóż według podanych informacji ta konsola ma zadebiutować albo na święta tego roku, albo chwilę później właśnie w 2025. Ja osobiście, jeżeli mam być szczery, to Wam bym powiedział, że obstawiałbym raczej ten przyszłoroczny termin, natomiast nie mówię, że ten tegoroczny jest niemożliwy. Moim zdaniem ten tegoroczny jest troszeczkę za szybki i Sony tutaj nie będzie miało odpowiednio dużo czasu, żeby dopracować to wszystko, ale oczywiście jeżeli się zepną, to myślę, że jest możliwe, że ta konsola pojawi się na święta tego roku. Ja wiem, że pewnie teraz wiele osób spyta o to, czy będzie napęd fizyczny, czyli ten Blu-ray. To na szczęście mogę Wam potwierdzić. Tak, PlayStation 5 Pro ma normalnie mieć napęd właśnie Blu-ray do odtwarzania gier z płyt, także o to nie musicie się w ogóle martwić. Zagadką tutaj pozostaje cena i oczywiście, tak jak mówiłem, nadal nie mam pojęcia, jak ona będzie się kształtować. Tego najprawdopodobniej my się dowiemy dopiero na parę miesięcy przed samą premierą konsoli. Z tą ceną też jest taki problem, że w Polsce ogólnie ceny wszystkie elektroniki są po prostu kosmiczne. Nawet zwykłe PlayStation 5 tutaj kosztuje jakieś 2400 zł. Ciężko jest powiedzieć, jak to może wyglądać z modelem Pro. Jeżeli miałbym strzelać, no to ja bym Wam powiedział, że spodziewałbym się ceny gdzieś tak na poziomie 600 euro w krajach zachodnich. Natomiast w Polsce podejrzewam, że będzie to gdzieś tak około 2900 zł. No bo tutaj ceny wiadomo są po prostu kosmiczne. Niestety jest zawsze drożej niż na zachodzie. Także niestety ta konsola w Polsce moim zdaniem będzie droga. W porównaniu jednak do ceny komputerów, które osiągałyby podobną wydajność, to i tak będzie to cena naprawdę atrakcyjna. A Wy, drodzy widzowie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy Wy jesteście zadowoleni ze specyfikacji PlayStation 5 Pro i czy zamierzacie to urządzenie kupić. Ja Wam osobiście powiem, że ja na pewno to PlayStation 5 Pro będę już brał day one, bo ja osobiście takie nowinki techniczne lubię i to mnie kręci. Zdaję sobie jednak sprawę, że wiele osób może być z wydajności obecnego sprzętu już całkiem zadowolona i nowego PlayStation 5 Pro nie będzie po prostu chciała kupić, bo będzie uważała, że to nie jest po prostu potrzebne. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.